czym kojarzy Wam się plastelina? Bo mnie osobiście z beztroskim dzieciństwem, pierwszymi próbami artystycznej ekspresji i świetnym sposobem na spędzenie popołudnia. A wiecie, co jest genialne? Że teraz, po 30 latach, mogę wrócić do tej samej zabawy. A gdy ktoś mnie spyta, co Ty tam znowu dłubiesz, z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że to przecież moja praca. Przedstawię Wam dzisiaj produkt, w którym zakochałam się bez pamięci. To Semilac Sculpture Gel 4D. Profesjonalny żel strukturalny do zdobień przestrzennych. Dla mnie absolutny hit z kilku powodów. Uwielbiam go przede wszystkim dlatego, że jego aplikacja jest bardzo szybka i bezproblemowa. Zdobienie modeluję na zbudowanym, pokrytym kolorem i nabłyszczonym paznokciu. Mogę więc w każdej chwili zacząć i w każdej chwili skończyć zdobienie. Nie ma potrzeby zalewania, pokrywania, matowienia, nabłyszczania. Poza tym sama aplikacja tego żelu nie jest wybitnie skomplikowana. Kulka bardzo łatwo się nabiera i jeszcze szybciej rozprowadza. Nie ma znaczenia, czy kwiatek jest jednokolorowy czy cieniowany. Oba warianty są naprawdę łatwe. Oczywiście, jeśli do tej pory nie pracowaliście ze zdobieniami przestrzennymi, zachęcam do udziału w profesjonalnym szkoleniu. Wtedy dużo szybciej osiągniecie olśniewające rezultaty. Co jeszcze przemawia na korzyść tego żelu? Na pewno fakt, że takie zdobienie jest bardzo trwałe i wygodne. Nie musicie się bać, że odpadnie albo że będzie zahaczać o rajstopy. Nic z tych rzeczy. Wzorki, które tworzycie na paznokciach, będą ozdobą, która na pewno zrobi wrażenie na innych pasjonatkach nail artu. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać wzory łączące w sobie elementy biżuteryjne z kwiatami oraz wakacyjną morską inspirację. Tym razem postawiłam na minimalizm. Główną rolę w tym zdobieniu odgrywa trójwymiarowy kwiatek, więc nie chciałam, by przytłaczały go jakieś dodatkowe ornamenty. Zainspirował mnie bratek, więc zaraz pokażę Wam stylizację krok po kroku. Tak jak wspominałam, niepotrzebne jest żadne przygotowywanie podłoża. Maluję więc bezpośrednio na nabłyszczonym tipsie. W tym przypadku użyłam ostatniej nowości, lakieru hybrydowego z kolekcji Celebrate nr 530. Czarnym żelem Semi-Art maluję jajeczko będące środkiem kwiatka i utwardzam 30 sekund. To będzie mój punkt odniesienia dla budowania kwiatka. Następnie sięgam po żele Sculpture 4D, kolory Navy 599 i Violet. Przy użyciu sondy nabieram kulkę i układam w wybranym miejscu. Używając Silicone Brush numer 1 ugniatam wstępnie płatek, formując jego kształt. Na samym końcu dopieszczam płatki pędzlem numer 12. Mogę tworzyć po kilka płatków naraz. Żel mi się nie rozlewa, nie przesuwa, idealnie trzyma swój kształt. Po prostu cudo. Gdy wszystkie płatki będą już gotowe, mogę wrócić do wykańczania środka. Jajko wypełniam równomiernie czarnym żelem Semi-Art i przed utwardzeniem nakładam na niego kilka kawałków folii Galaxy Green and Purple 664. Przymrażam w lampie 5 sekund. Następnie sięgam po żel budujący Smart Clear i przy użyciu sondy nakładam wydatną górkę. To będzie mój element biżuteryjny. Utwardzam żel przez 30 sekund i pokrywam go cienką warstwą topu No Wipe. Opcjonalnie mogę dodać kontrastową ramkę, tutaj w kolorze czarnym. I gotowe. Czas na drugie zdobienie, tym razem nieco bardziej skomplikowane. Wybrałam trend Ocean Money. Paznokieć pokrywam bardzo modnym w tym sezonie żółtym lakierem hybrydowym z kolekcji Celebrate 531. Punktowo aplikuję kilka płatków Galaxy Ginger and Green 662 i utwardzam go w lampie. Kolor zabezpieczam topem No Wipe i jeszcze raz utwardzam w lampie przez 30 sekund. Zdobienie zaczynam od uformowania żeglarskiej liny. W tym celu zawijam w rulon pas ułożony z białego żelu Sculpture 4D i utwardzam go w lampie. Następnie, używając sondy Silicone Brush, układam kształt rozgwiazdy. Wybieram kolor czerwony, Red 597, który ostrożnie nakrapiam wypustkami w kolorze Peach 591. W analogiczny sposób układam kształt muszelek. Mieszam żele Sculpture 4D w kolorach białym i różowym, Pink 592 i ostrym kantem Silicone Brush żłobię w nich delikatne wgłębienia. Całość przytrzymuję w lampie przez kilka sekund, po czym niebieskim żelem Semi-Art maluję kropelki wody. Nie utwardzam ich, ponieważ na mokro, na każdą kropelkę aplikuję kilka drobinek Semilac Flash Holo Blue i dopiero stabilizuję te ozdoby w lampie. Na sam koniec tworzę trójwymiarowe kropelki. W niebieskie punkty opuszczam drobne porcje żelu Smart Clear. By zachować piękny błysk kropli wody, na sam koniec muskam je delikatnie topem No Wipe. Z takim zdobieniem jestem gotowa na podbój każdej plaży. Mam nadzieję, że podobają Wam się wzory tego typu. Świeżynki, czyli stylistki, które dopiero wchodzą w świat nail artu, na pewno je polubią, bo to zupełnie nowy, ciekawy rodzaj zdobienia trójwymiarowego. Z kolei stare wyjadaczki, pamiętające czasy akrylowych kwiatów, też chętnie wrócą do technik, których używały przed laty. A klientki? One będą urzeczone słodkimi, eleganckimi, oryginalnymi kompozycjami, które idealnie będą pasować do letniej sukienki i wystrzałowego bikini. A teraz mój pierwszy konkurs.
W komentarzu pod filmem napiszcie, w jakim letnim trendzie użylibyście plasteliny. 3 najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy 3 wybranymi kolorami Sculpture 4D. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.